Dzień dobry w Gospodarczej Lupie z Markiem Meissnerem. W dzisiejszym odcinku. Mafie w Rosji mają się świetnie, ale kozłem ofiarnym są przybysze z Azji. Departament Skarbu USA nałożył nowe sankcje na rosyjskie firmy i zniknęła giełda kryptowalut. Największy rosyjski producent zbóż ma problem z jakością. Kreml niezadowolony. Indie przerzucają się z rosyjskiej ropy na ropę z USA. Na koniec, co kupują Rosjanie w księgarniach? Zapraszamy. Dzień dobry Marku, dzień dobry widzowie, witamy. Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku Gospodarczej Lupy z Markiem Meissnerem. Zmieniliśmy odrobinę szatę graficzną, żeby była bardziej przejrzysta. Witam Ciebie Marku, jak minął tydzień? Jesteś gotowy? No, ciekawie minął tydzień. Tutaj największa sensacja to jest taka, że znany nam skądinąd prezydent Brazylii już były, Jair Bolsonaro przebywa obecnie w ambasadzie Węgier w Brazylii, gdzie się stara o azyl, tak? O azyl na Węgrzech się stara, w związku z zarzutami o przekupstwo w sprawie szczepionek, o inne przekupstwa i tak dalej. Policja zdążyła mu skonfiskować paszport brazylijski oraz włoski takoż miał. No i wyobraźmy sobie, że policja była przekonana, że pan Bolsonaro jest dostępny, bo nie ma dokąd zwiać. Jak się okazało, zwiał do ambasady Węgier. Nie na darmo nazywał Orbana swoim przyjacielem. Jego prawnicy ogłosili, że będzie się starał o azyl właśnie tam. Taki ciekaw jestem, co na to Unia Europejska. Bruksela będzie miała spory orzech do zgryzienia. Ale powiedz mi, jak on jest w tej ambasadzie, to oni są w stanie go wytransportować z tej Brazylii? Nie mogą go wyciągnąć, to jest terytorium eksterytorialne, Brazylijczycy, natomiast jak oni go mogą stamtąd wyciągnąć, to jest bardzo ciekawe, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Węgier, oczywiście brazylijskie ministerstwo, oczywiście ambasada jest pod cichą, acz ścisłą obserwacją policji. Jednym słowem, wszyscy mają problem. Czyli teraz, rozumiem, były prezydent Brazylii może spędzić nawet kilka lat w tej ambasadzie. A dlaczego nie, prawda? Dlaczego nie? W końcu Assange spędził sporo w ambasadzie Ekwadoru. No tak, ciekawa sytuacja. Mam nadzieję, że go złapią. Po prostu, bo on tam wyjątkowo był nieciekawym typem i to już od kilku lat dało się zauważyć, że jakieś te interesy mocno szemrane ma. No i tu się tworzy ta siatka, widać, nie? Ta siatka taka... Tak. Taka siatka mafijna, bym powiedział, przechodząc płynnie do twojego pierwszego tematu, który mnie niezwykle zainteresował. Mafijna, mianowicie jak wiemy od Putina i od Rosjan, zamachu w Moskwie dokonali Tadżykowie. 2 Tadżyków złapano, natomiast miało 4. No i tu taka ciekawostka przyrodnicza. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Tadżykistanu poinformowało Rosję z pewnym zdumieniem, że z 4 zamachowców 2 od 23 listopada 2023 roku przebywa stale na terenie Tadżykistanu, jest dostępnych i bynajmniej do Moskwy się nie wybierali. Z następnych 2, tych łapanych, jeden zeznał w sposób dosłowny z akumulatorem na jajach, bo było widać, były filmy nawet uwieczniane, że za cały zamach dostali 500 000 rubli do podziału na 4, co stanowi oszałamiającą kwotę 125 000 rubli. Natomiast na osobę, Natomiast tu jest ciekawostka przyrodnicza, mianowicie młodszy z zamachowców złapanych, 19-latek, pracował w barbershopie w Moskwie, gdzie zarabiał 100 000 rubli. No i teraz mamy w to uwierzyć, że on dokonał zamachu za 125 000. Fantazja FSB jest rozległa. Ale wiesz co, ja ci się przyznam, że z akumulatorem w tych miejscach bym się też przyznał do wszystkiego.
Każdy wszystko powie, tak jest. No ale mówię, niedopracowane to było, zwłaszcza ta kwota była niedopracowana, bo to naprawdę trudno uwierzyć w 125 tysięcy rubli na taką robotę, jak się zarabia setkę. To już jest takie dosyć trudne. No ale Tadżykowie w ogóle jako tacy są najbardziej bici. 9 milionów mieszkańców Azji Środkowej żyje w Rosji, wykonują jedne z najcięższych prac za jedne z najniższych zarobków. To, że rosyjska gospodarka w ogóle zdołała się utrzymać przy takich mobilizacjach, jest właśnie dlatego, że wykorzystywała jako siłę roboczą tychże ludzi z Azji Środkowej. No i teraz zaczęła się nagonka na czarnych, czyli na nich czornyje, tak? Ja powiem tak, bo robiliśmy wczoraj artykuł, 10% całej siły roboczej rosyjskiej to są imigranci. Imigranci, przy czym 80% tychże imigrantów to są imigranci z Azji Środkowej. Cała reszta to jest 20%. No i tutaj mamy taką ciekawostkę przyrodniczą. Zaczęła się nagonka na imigrantów, łapanie na 2 placach targowych. Ma się w ciągu najbliższych 2 dni odesłać ponad 1000 imigrantów, jak twierdzą, nielegalnych, przy czym jedna z moskiewskich firm komputerowych łapie się za głowę, ponieważ straciła znienacka prawie połowę instalatorów. Ja widziałem uznano jakieś za takie nielegalnych. Zdjęcia z lotniska, że takie kolejki odstawiani są. Tak. I pytanie moje do ciebie, bo może wiesz, czy to są ludzie, którzy sami, widząc co się dzieje, spakowali się i mówią, wracamy, bo tu zaraz się zacznie to, co w Niemczech w latach 30. na nas, czy ich odstawiano siłą? To znaczy tak, tam jest policjant, ale on absolutnie żadnej uwagi nie zwraca na nich. Z tego, co ja czytałem, to są ludzie, którzy uciekają dobrowolnie. Dlaczego? Dlatego, że następne 2000 po łapaniu ciupasem wcielono do armii rosyjskiej. Ponieważ oczywiście Rosjanie twierdzą, że mieli fałszywe papiery, nieaktualne zezwolenia pobytowe, ale przynajmniej jedna z firm rosyjskich komputerowych, Diamant, i o tym jest mowa, wyciągała z armii swoich 10 programistów, którzy absolutnie mieli wszystkie papiery. I o tym nawet oficjalnie napisano, oczywiście zwalając to na nadgorliwość wojenkomatów. Ja podejrzewam, że takich historii jest o wiele więcej, one są w całej Rosji. I ci, co mogli, to się po prostu zwijają i stąd są te sceny. Nikt nie chce poznać zapachu słoneczników ukraińskich od dołu. Ja się ciebie zapytam o jedną rzecz, gdyż mówiliśmy, że Rosjanie muszą do końca roku przejść na oprogramowanie rosyjskie, wszystkie firmy państwowe i tak dalej. Dokładnie. Podejrzewam, że ta firma, która wyciągała tych swoich programistów, produkuje takie programy. To znaczy Diamant zajmuje się głównie lokalizowaniem dystrybucji Linuxa opartych na Red Hacie serwerowych. Więc tutaj to jest istotne, bo ten akurat kawałek tortu to mogą wziąć rządowi albo mogą wziąć różne instytucje państwowe. Bo mamy taką sytuację, teraz zajrzymy sobie do Chin. W Chinach mianowicie ogłoszono dosłownie na dniach, że ma nie być procesorów AMD i Intela w komputerach rządowych, samorządowych oraz agent rządowych, przy czym naciski są, żeby także nie było tych procesorów w komputerach instytutów naukowych, na przykład uniwersytetów, czyli ogromny kawał rynku będzie bez AMD i Intela. Mało tego, ogłoszono, że ma nie być także Windows w tych komputerach. No i co? Chiny się nie dorobiły własnych Windowsów. System, który oni mieli, taki lokalny, to była lokalna dystrybucja Linuxa oparta na Debianie, która się nazywała Red Flag Linux, o której mówiono, że była najgorszą z dystrybucji Linuxa na świecie, ponieważ była wolna, zasobożerna i zamulała komputer. Zupełnie inaczej niż inne wszystkie Linuxy. Oni nie potrafili z tej dystrybucji zrobić coś dobrego, przypuszczalnie
napchali do niej jakichś swoich lokalnych programików, no i w rezultacie wyszedł taki wół powolny. No ale teraz co to ma wspólnego z Rosjanami? To ma wspólnego z Rosjanami, że do Dumy Państwowej, tak jak mówiłeś, trafił taki wniosek, żeby zrobić dokładnie to samo w Rosji. Tak. Czyli komputery rządowe, komputery, prawda, samorządowe, czyli oblasti i być może komputery instytucji naukowych bez AMD i Intela. I bez oprogramowania. No i w tym momencie tych Tadżyków, którzy są informatykami, czy inni pracownicy z Azji Centralnej, pakuje się albo na front, albo oni sami się pakują do samolotów. No tworzy się troszeczkę problematyczna sytuacja. A teraz jeszcze jedno. Czy Rosja jest w stanie, czy Rosja była w stanie wymyśleć własne, istotne procesory dla PC-ów i serwerów, które można by instalować zamiast Inteli i AMD-ków w razie, gdyby takie coś przeszło? No kiedyś zapowiadali, że Bajkał, ale on zbankrutował, z tego co pamiętam. Bajkał zbankrutował. Elbrus nie robi, to znaczy wszystkie rosyjskie procesory, których nie robiło TSMC, mają jedną wadę. Są not reliable, czyli jedna seria, jeden batch jest znakomity, drugi batch można od razu wyrzucić do kosza. W jednym batchu 3 procesory są dobre, 2 procesory do kosza. Rosyjska ruletka. Czyli kompletnie tego się nie da, tego się używać. Co to znaczy? No to znaczy, że trzeba będzie instalować procesory znanej chińskiej firmy Longshot. No okej. I co to oznacza? To oznacza, że mamy następny wielki rynek dla chińskich zastosowań. Jeżeli Rosja to wprowadzi, to mamy kolejną cegiełkę w murze chińskiego takiego kolonializmu gospodarczego. Ale jeżeli ja dobrze kumam temat, to uzależnienie od chińskich procesorów, od chińskiego najprawdopodobniej hardware'u w takim stopniu, to nic innego jak zapinanie tych klamr od akumulatora w dobrze znane miejsce. Tak, dokładnie. Dokładnie. Klemy się znajdą na właściwym miejscu. I żeby jeszcze było fajniej, no to przecież programistów za dużo nie ma, a właśnie odchodzą programiści z Tadżykistanu, z Uzbekistanu przypuszczalnie i Kazachstanu też. Pakistan pewnie, bo to wiesz... Pakistan też, to czarny, prawda, też można zawsze na front. No i w tej sytuacji ciekawe, kto im to wdroży. Kto im wdroży tą ich rosyjską dystrybucję Linuxa albo cokolwiek innego, co będzie prawdziwym, jedynym rosyjskim systemem operacyjnym, który będzie oczywiście nie imiejąc analoga we всем мире. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo co ja chciałbym się ciebie zapytać. W Rosji mamy bardzo dużo różnic kulturowych i właśnie bardzo dużo nawet Rosjan, którzy mają karnację i mogą uchodzić za Tadżyka. Tak, dlatego kazali obywatelom Rosji, różnym Mitrofanowom i tak dalej, nosić paszporty przy sobie, rosyjskie. Pamiętajmy o tym, że była taka historia z obywatelami Chin, których ambasada chińska musiała wyciągać z rosyjskiej armii, ponieważ uznano ich za burjatów, a nie mieli przy sobie papierów. No właśnie. I teraz każdy obywatel Chin musi nosić przy sobie paszport. No to czy to spowoduje napięcie etniczne większe niż no właśnie. Już są też dlatego uciekają, że już się zaczynają pogromy, a tymczasem, jak przyznała milicja moskiewska, wszystkie 3 największe mafie Moskwy to są mafie całkowicie białe. Mało tego, one są rasistowskie. Okej. I mało tego, ta milicja twierdzi, że te mafie to one właściwie nie są takie złe. To, że one rozprowadzają te narkotyki, no to właściwie to dobrze, no bo kto używa narkotyków, to jest degeneratem, a degeneraci muszą źle skończyć. Jak nie muszą skończyć ze złotym strzałem, to skończą na specoperacji. A mafie nie są złe, bo pozwolą rozprawić się z przestępczością czarnych. I to powiedział pewien inspektor policji, tak, inspektor rosyjski, w wywiadzie dla pewnej platformy internetowej. Oczywiście wywiad zlikwidowano po
tak gdzieś w 24 godzinach, nie wiem kto dostał większą zjebkę, czy wywiadowany, czy dziennikarz, w każdym razie w świat to poszło i o tym się na wszystkich rosyjskich grupach mówi, także na mil grupach, mówiąc, że komuś tutaj rozum odebrało całkowicie. No za odpowiednią kwotę podejrzewam to odebranie tego rozumu nastąpiło. Tak. No więc mafie się mają dobrze w Rosji, co widać z niezależnego zestawienia. Niezależne zestawienie Global Organized Crime Index 2023. Criminal Market Scores. Pierwsze miejsce Meksyko. Ale drugie miejsce Myanma, trzecie Iran, czwarte Nigeria, piąte Kolumbia, szóste, uwaga, Zjednoczone Emiraty Arabskie, siódme Afganistan, ósme Brazylia, dziewiąte Kenia, dziesiąte Południowa Afryka i 11 Rosja, tak jest, Rosja na 11 miejscu. To nie jest tak źle, szczerze mówiąc. Ja myślałem, że w pierwszej dziesiątce będą. Stany Zjednoczone na 47 i wyprzedziła ich Francja. A czy masz na liście Polskę? Polska sytuuje się około końca setki. Aha, czyli dosyć spokojny kraj. Mamy bardzo spokojny kraj. Czesi nas wyprzedzili nawet. O, to też bardzo ciekawe. Przestępczość zorganizowana czeska, jak widać, jest lepsza. Natomiast litewska jest bardzo wysoko. Okay. No, ale to było wiadomo, to specjaliści z policji szwedzkiej twierdzili, że nie ma lepszych złodziei samochodów niż Litwini. Polacy mogliby im buty czyścić, jeśli o to chodzi. No proszę. Okej, a jesteś w stanie tak z pamięci opowiedzieć, jak wyglądały mafie w latach 90., a jak wygląda to teraz? Tak, były słynne mafie rosyjskie, Sołoncewska, Liuberecka, które do tej pory istnieją, tylko już nieco inaczej. Była słynna mafia z Władykaukazu, była mafia ze Swierdłowska, tam w tym Swierdłowsku byłem. Tam jest bardzo ciekawy cmentarz. Jak chcecie zobaczyć, na czym polega ta ciekawość, to wrzućcie sobie cmentarz w Swierdłowsku w Google Images i zobaczycie niesamowite groby, gdzie na płytach nagrobnych wygrawerowany jest mafiozo w otoczeniu samochodów, złotych łańcuchów i wszystkich symboli władzy mafijnej. To jest coś niesamowitego, ja to widziałem, jak to powstawało, więc to była wtedy sensacja na całą Europę, przyjeżdżali fotografowie z Francji fotografować, przy czym okazało się, narodził się taki mit swierdłowski, że nie wolno się fotografować, nie wolno się absolutnie fotografować, prawda, na cmentarzu i nie wolno się fotografować przy grobach bliskich. Dlaczego? Dlatego, że Denis Potapow, jeden z najsłynniejszych mafiozów swierdłowskich, pozwolił się francuskiemu fotografowi sfotografować przy grobie brata, który też był mafiozem. No i nie minął tydzień, jak Denis Potapow dołączył do brata Iwana. W związku z tym stwierdzono, że to był zły omen, ta fotografia, która się we Francji ukazała. Na szczęście fotograf zdążył wyjechać. Rozumiem. A jakbyś oceniał sprawczość, siłę obecnie, a kiedyś? Jeżeli chodzi o tamte mafie i te mafie, tamtejsze mafie były niesłychanie brutalne i działały niesłychanie otwarcie. Powiem tak, śpię u przyjaciela Andrzeja, też już poza Rosją. On wtedy nie mógł się dostać na Uniwersytet Łomonosowa z racji poglądów, w związku z czym pracował jako konduktor z kolei transsyberyjskiej. Budzę się, dosłownie wyrzuca mnie z łóżka, bo słyszę strzelaninę z broni maszynowej. No więc od razu, wiedziony już doświadczeniami, jakie miałem z Chorwacji, podrywam się, szarpię Andrzeja. Andy, co to случилось? A nie, ta mafia. Tak to wyglądało mniej więcej. Znaczy, otwartość była bardzo duża. Była niesłychana brutalność. Dziennie ściągano z Moskwy i z Pitra tak 11 trupów.
to były same porachunki wśród żołnierstwa. Szedł duży handel narkotykami, prostytucją, wtedy tworzyły się kanały przerzutowe na zachód, przy czym mafia włoska, jak pamiętam, w ogóle nie chciała z nimi współpracować i nazywała ich nieokrzesańcami. Oni się dopiero musieli okrzesać i okrzesali się w towarzystwie oligarchów, ponieważ to było to samo towarzystwo. Ja pamiętam, jaka była sensacja, kiedy się okazało, że Małofiejew w tej chwili bardzo ciekawy mafiozo, bo to jest tego Małofiejewa, prawda, tego polityka brat. On jest teraz emerytowany i Małofiejew był widziany na jachcie Deripaski. A to już wiadomo było, że prawda, jest tak jakby zaliczenie do tego największego kręgu, tego najścisłego kręgu wewnętrznego tworzącej się wtedy władzy. No tutaj wiemy o różnych, prawda, historiach związanych z politykami, także próbowano korumpować polityków zachodnich i wiemy, że to niejednokrotnie się udawało, dlatego że wiemy, tutaj sprawdzam, o właśnie, ta historia, co się mówi? Mówi się o Siemionie Mogilewiczu. Siemion Mogilewicz, jeden z najsłynniejszych, lubercowska mafia, kontakty z Sołączewianinami, kontakty z FSB, z GRU i onże poszedł siedzieć, po czym błyskawicznie wyszedł i w tej chwili jest na zupełnie wolnej stopie. Mało tego, nikt go nie niepokoi. I co się o nim mówi? On jest bardzo przydatny FSB i GRU. Dlaczego? Dlatego, że robił interesy z niejakim Wiktorem Orbanem i jego bratem. I podobno papiery, które Mogilewicz ma, są tymi, które trzymają właśnie za gardło Wiktora Orbana, wtedy młodego polityka. Okej, czyli tu papier za wolność, papiery teczka na Orbana dokładnie. Za wolność. Dobra, ale jak byś oceniał te mafie z lat 90. kontra to, co teraz się tworzy? Teraz to są organizacje, które po pierwsze działają skrycie, po drugie ich kontakty z rosyjskim wywiadem są ścisłe i nie podlegają żadnej dyskusji. Po trzecie, służą niejednokrotnie jako, tam są transakcje wymienne, to znaczy w zamian za informacje dotyczące prawdopodobnie także zachodniego świata przestępczego, te mafie mogą spokojnie działać pod warunkiem, że nie będą urządzały porachunków na ulicach. Okej, czyli to teraz weszło do takiej strefy cienia, tak, natomiast jest strefy między państwem a powiązane. Dokładnie. Że te mafie, które teraz są, one są w tym wewnętrznym kręgu, można powiedzieć. I są niektórzy nie do przedstawiciele na pewno. Pewno. Okej, czyli to się usystematyzowało. Te, które walczyły o jakieś zdobywanie szlaków, o wpływy i tak dalej, to one okrzepły. Ci, co nie zginęli, odeszli na emeryturę. Co ciekawe, wielu emerytowanych mafiozów, nawet na takich stanowiskach mafijnych, szefów grup, nie tyka nikt. Oni są spokojnymi biznesmenami, hodują konie, tak jak tutaj ciekawa sprawa. My cały czas rozmawiamy o tym, jak układa się polityka ukraińska. I taką czarną postacią w niej jest Rinat Achmetow, jeden z czołowych ukraińskich oligarchów, który cały czas działa poprzez swojego przyjaciela Szmychala, premiera w rządzie. Otóż Achmetow pasjonuje się hodowlą koni. Jeden z dostawców Achmetowa to jest właśnie taki emerytowany mafiozo, bodajże on jest chyba ze Swierdłowskiej mafii, tam niewielu ze Swierdłowskiej zostało, bo ta mafia była
akurat, jak to się mówi, bardzo rozrywkowa, ciągle się rozrywali. Więc tutaj niewielu zostało i on jest, to jest ten człowiek jest z mafii Swierdłowskiej. Aczkolwiek mieszkał bardzo długo w Moskwie, też niepokojony, w tej chwili ma jakąś stadninę i to koni niesłychanie właśnie pod Moskwą. Pod Moskwą, czyli 200 kilometrów od niej. No, takie są odległości tam podmoskiewskie. Okej, i teraz tak, wrzućmy do tego tych pracowników z Azji Centralnej i tego, że Rosjanie się boją mafii z tych Azji Centralnej, z ludzi złożonych z tej Azji Centralnej czy Kaukazu. Czy takie ugrupowania się tworzą i czy one mogą wdawać się w wojny z tymi właśnie takimi okrzesanymi, działającymi w cieniu? Czy takie coś ma miejsce? Bo wiesz, to są te same interesy, nie? Te mafie walczyły i te mafie czarnych walczyły o dolne piętro. O dolne piętro, czyli bazary, czyli sklepy, tego typu rzeczy i były bezlitośnie, jeżeli wyskoczyły ponad swój poziom, próbowały robić naprawdę duże interesy, były bezlitośnie likwidowane także przez milicję. Wtedy jest już z dwóch stron. Tak, wtedy z dwóch stron. I o co chodzi? O to chodzi, że w sumie ja pamiętam, że czytałem taki artykuł, bodajże analizę, która była zrobiona przez Finów, którzy powiedzieli, że te mafie są tak naprawdę aparatowi władzy w Rosji potrzebne. Te mafie są potrzebne, żeby było na kogo zwalić przestępczość zorganizowaną, żeby było kim straszyć i w związku z tym oczywiście wśród tych robotników zdarzają się jednostki kryminalne, jest to normalne, ale każdy taki przypadek jest nagłaśniany i pokazywane są wszystkie filiacje ewentualnego zatrzymanego czy też przestępcy. Okay. Od razu wytwarza się psychoza, że przestępstwa w Rosji to jest domena ciornych. Podczas kiedy tak naprawdę to oni stanowią to dolne pięterko i nie mówi się o tym, że na przykład bardzo aktywna jest w całej Rosji, zresztą aktywna także i w Polsce, mafia gruzińska. Ale to dlatego, że ta mafia, wyższe piętro tej mafii gruzińskiej, wyższe piętro organizacyjne, kupuje sobie prawdopodobnie spokój kontaktami z tą mafią białych kołnierzyków, białymi tymi trzema słynnymi już omówionymi na początku mafiami dużych miast i większych miast, tak naprawdę. Okej, myślę, że tu możemy postawić kreskę, bo nam materiał wyjdzie godziny tylko jedną rzeczą istotną jest to, że tak naprawdę nie mamy w tej chwili do czynienia z żadną mafią ogólnorosyjską. Mamy do czynienia z mafiami regionalnymi. Plus tamci, którzy są związani z politykami, oni tak naprawdę trzymają się dużych miast, bo co oni mają znaleźć na Głubince? Dostawy dragów i tak mają. Przekupiona milicja nie zrobi nic, nawet gdyby na środku pola zrobić pole koki. To absolutnie nie ma. Okej, słuchajcie, jeżeli Was ten temat interesuje, to pamiętajcie, możecie zadawać pytania w komentarzach, spróbujemy sobie odszukać i w razie czego zadamy je Markowi w następnym odcinku, a może w Q&A, bo to już dawno nie było, więc może w najbliższej przyszłości coś organizujemy, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Czyli co tam było? Departament Skarbu USA nałożył nowe sankcje na rosyjskie firmy i coś się zniknęło. Tak, oczywiście. No tutaj mamy taką historię, mianowicie jest takie coś, co się nazywa OFEC, czyli jest to polska nazwa Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych. Departament Skarbu poinformował, że nałożył sankcje na rosyjskie podmioty świadczące usługi finansowe i technologiczne. Na początek dotyczyło to giełd kryptowalut i firmy Atomize, przy czym bardzo ciekawa to jest firma, bo ona się zajmuje blockchainem i oferuje usługi w zakresie bezpieczeństwa aktywów wirtualnych i miała na celu unikanie sankcji wojennych nałożonych na
nałożonych na Rosję, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Dlaczego? Atomize to jest firma, to jest fintech kontrolowana przez grupę inwestycyjną Interros Holding. A czyja jest grupa Interros Holding? Niejakiego Władimira Potanina, jednego z czołowych oligarchów. I czemu to miało służyć? Prawdopodobnie po raz pierwszy Amerykanom udało się wycelować, trafić w sieć przemytu Deripaski i Potanina. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że Deripaska z Potaninem mają szczególne zadanie w rosyjskiej machinie wojennej, mianowicie organizują szarą i czarną sieć przemytu elektroniki, którą potem znajdujemy na przykład w H-1101, którą na przykład znajdujemy w Szachidach i innych dronach rosyjskich, prawda? I tam nagle się oburzamy, o Boże, a tam jest Nvidia, a tam jest jeszcze, prawda, ten TSMC, czy cokolwiek innego zachodniego, prawda? Tak. Dlaczego? Dlatego, że tym się właśnie zajmują Potanin z Deripaską, a konkretnie Deripaska z Potaninem, no i trzeba jakoś za ten przemycik płacić, ponieważ Stany Zjednoczone, Departament Skarbu, Unia Europejska i Interpol bardzo pilnie śledzą wszystkie przepływy finansowe, no to trzeba tą gotówkę ukryć. No to jak ją ukryć? Najlepiej ją ukryć w przebraniu kryptowalut. No a kryptowaluty trzeba zabezpieczyć. No to jak zabezpieczyć? Blockchainem, żeby przypadkiem ktoś się nam do tego nie dobrał, na przykład specjaliści, bo o co chodzi? Departament Skarbu angażuje, i o tym powiedziano, do sankcji, do rozłamywania tego łańcucha, angażuje hakerów w Stanach. No i żeby prawda, się do tego nie dobrano, to wymyślono firmę Atomize, która robiła jako fintech bezpieczeństwa, a ostatnio zajęła się czym? Tokenizacją metali szlachetnych i diamentów na rzecz rosyjskich firm. I współpracowała z objętymi sankcjami bankami Rosbank i Somkow-Bank. Czyli widać, że weszli już w poważne interesy, czyli za diamenty. A co kupowano za diamenty? I za złoto. Na przykład zestawy Core 1, czyli Core 2, Core 3, czyli dawne zestawy naprawcze dla czołgów sprzedawane do Afryki, które teraz Rosja postanowiła odzyskać z powrotem, bo sama już nie ma. A w zestawach Core 3 bodajże były całe silniki do T-72 typu szeregu W-46, którego za żadną cholerę w Rosji nie ma. Stoi mnóstwo kadłubów, czołgów bez silników, naprawić tego nie można, bo silników nie ma, linia produkcyjna nie działa. Nawet była mowa o tym, żeby wznowić, ale wojskowi stwierdzili, że to już kompletnie nieopłacalne, no to może by tak montować nowe silniki do tych 72, no i prace trwają. No to dobrze byłoby chociaż trochę tych silników sprowadzić. No to się sprowadza w ten sposób. A i teraz uderzono w najczulszy punkt, czyli w mechanizm zapłaty. No właśnie nie rozumiem do końca tego mechanizmu zapłaty, bo rozumiem, chcą tokenizować diament na przykład. No. Mają w Rosji diament, robią z niego jakiś token i co, wysyłają tej afrykańskiej firmie czy państwu, komukolwiek, no i on dostaje... Odbiór jest w tym momencie, jest to tak jakby weksel na diament. Okej, i później jak diament dopłynie, okej, rozumiem. To jest tak jakby weksel na diament, to samo ze złotem. I sobie może odebrać na przykład z Dubaju, czy skądkolwiek inąd, prawda, gdzie jest ten punkt odbioru, jak taki kurde paczkomat, nie? Aha, no okej, dostajesz SMS-a, paczka diamentów czeka na ciebie w Dubaju, z tym oto kodem zgłoś się po odbiór. Dobra, teraz już jest dla mnie to jasne. I ty się zgłaszasz wtedy z tokenem, to znaczy kogo to obchodzi, kto się zgłosił. Może się zgłosić na przykład Muhammad el-Nusr, prawda? No i komu to tam, kto powiąże Muhammada el-Nusra z Rosjanami?
Ale to Kurde, chcesz mi nic. powiedzieć, że Amerykanie zlikwidowali te tokeny, ten cały system im w tym momencie? Uderzyli w firmę, która coś takiego robiła. Okej. No i w tym momencie to są takie ścisłe sankcje, że ta firma teraz będzie cały czas prześladowana na całym świecie. Proszę bardzo, mamy takie coś. Pierwsza w Rosji licencja rządowa na emisję i wymianę cyfrowych aktywów finansowych w lutym 2022, 3 tygodnie przed inwazją rosyjskich sił na Ukrainę. W lipcu 2022 Atomize wprowadziła na rynek pierwszy cyfrowy token wspierany Palladem, wyprodukowanym przez firmę Nornickel. No i mamy firmę Deripaski, prawda? I Potanina także, bo oni są tam współwłaścicielami. Przypomnę, że Nornickel jest największym na świecie producentem Palladu. Czyli znowu mamy, prawda, cyfrowy token wspierany Palladem, Pallad do odbioru gdzie? W Londynie. No i tyle. Okej. Prawda. Tutaj, no i co się dzieje? Następna firma z branży fintech, Lighthouse. Ta znowu w czerwcu 2022 znana była z pierwszej rosyjskiej transakcji z aktywami cyfrowymi zabezpieczonymi gotówką. W związku z tym Departament Skarbu stwierdził, że Lighthouse współpracował z rosyjskim bankiem centralnym oraz głównymi bankami objętymi sankcjami WTB i Sberbankiem. Dwa największe banki. Tak jest. Bicrypto, Web3 Technology i Masterchain. Te firmy tworzyły zamknięte środowiska oparte na blockchainie, które rozliczały się kryptowalutami. A teraz taka ciekawostka. COMEX to jest giełda, która we wrześniu przejęła cały rosyjski biznes Binance. Tak, było Tak coś takiego. jest. I teraz COMEX oświadczył... Binance to jest największa giełda kryptowalut, z tego co pamiętam, taka globalna, żeby globalna, widzom wyjaśnić, i oni się odcięli od Rosji i wtedy ten COMEX tak jakby Proces założyciela trwa dalej. Okej. Tak, w Stanach. Grozi mu 40 lat. No. Teraz, ale to nie dotyczy bynajmniej współpracy z Rosją, jeno prostych oszustw finansowych. No kusiło. No i to było tak, że Binance sprzedało swój rosyjski biznes COMEXowi we wrześniu, podczas kiedy Departament Sprawiedliwości już prowadził dochodzenie w sprawie zaangażowania w umożliwianie Rosjanom omijanie sankcji, pranie pieniędzy. COMEX z siedzibą na Seszelach został uruchomiony na dzień przed ogłoszeniem transakcji z Binance. 2 dyrektorów Binance odpowiedzialnych za biznes w Rosji odeszło w tym samym miesiącu do COMEXu. No taka niespodzianka, prawda? I teraz tak. W efekcie tychże sankcji, jakie spadły na COMEX się zwija. COMEX się zwija i uwaga, teraz będzie najciekawsze i najśmieszniejsze. Mianowicie przyznał, że zakazano mu oferowania usług w USA, większości krajów europejskich, z wyłączeniem Węgier, Chorwacji i Słowacji oraz, uwaga, w Singapurze, Iranie i Korei Północnej. Ale zabroniono w Singapurze, Iranie też? Tak. No to świetnie. I pytanie, dlaczego w Iranie i Korei Północnej? No przecież to jest bardzo proste. Tam nie znoszą konkurencji. To jeszcze tego typu rosyjskiej konkurencji. No tak. No nie. I nigdy też COMEXowi nie udzielono licencji na wykonywanie jakichkolwiek usług. W jakim kraju? No w Polsce, nie? Nie, w Chinach. Okej. Ale w Polsce też nie mogą. Nie, w Polsce COMEXu nie było ze względu na wojnę i na to, że tak. sankcje i tak dalej, to w ogóle w większości krajów Unii Europejskiej poza tymi 3.
Po giełdzie kryptowalut ich poznacie. Tak jest. COMEX był również zaangażowany w transakcję, którą przeprowadziła słynna, a raczej osławiona giełda Garantex z Moskwy, która zaopatrzyła 93 milionami islamski dżihad na tydzień przed atakiem 7 października. Islamski dżihad, czyli osobiści kumple Hamasu. Tu przypomnę, że główny bankier islamskiego dżihadu, który był głównym motorem tych transakcji i głównym łącznikiem z Hamasem, zmarło mu się wskutek nagły w Bejrucie na skutek ataku izraelskich dronów. Tak. Mocniejsza zakrzepica była. Mocniejsza, no ale może był rozrywkowy i po prostu się chłopak rozerwał. Dobra, i teraz z tego co rozumiem, to ona przestaje istnieć. Przestały istnieć także w Rosji. Absolutnie. Absolutnie. To dobra informacja. Dobra informacja, przestaje być po prostu potrzebna. A to zła informacja, bo jak przestaje być potrzebna, to znaczy, że znaleźli inne rozwiązanie. To znaczy, że sankcje okazały się celne. Jak połączymy to z sankcjami na Atomize, to oznacza, że jeden kanał musiał być zamknięty, drugiego nie założą tak szybko. Znaczy, że Stołek, Potanina i Deripaski ma w tej chwili tylko 3 nogi. Okej, będziemy to obserwować. Ten rok to jest gonienie rosyjskich pieniędzy. Gonienie rosyjskich pieniędzy, rosyjskich transakcji we wszelki możliwy sposób. Tak. I to ciekawe, bo to jest tak, że są ujawniane przez media kolejne rosyjskie sposoby omijania sankcji, a jeżeli są ujawniane przez media, to znaczy, że Departament Stanu, Departament Skarbu i agendy Unii Europejskiej odpowiedzialne za pranie pieniędzy już o tym od dawna wiedzą. Tak, no ale wiesz co, to też wydaje mi się, że to jak z każdym śledztwem, że zostawiasz to sobie, żeby zobaczyć wszystkie koneksje i wtedy ucinasz kilka głów jednocześnie zamiast jednej. Nie? Że to ogłaszasz właśnie, żeśmy zlikwidowali. Halo, chłopcy, to już się tak nie uda. To już się nie tak. I trzeba wymyśleć. To się nie daje, tak? I to nie, nawet jeżeli odtworzą firmę i sposób połączeń, to już nie mogą zrobić tego w ten sam sposób, bo schemat jest znany. Dokładnie. Bo schemat jest znany. Łatwo za nimi trafią. To jest pozytywna wiadomość. Oby jak najwięcej takich, a następna twoja wiadomość jest również pozytywna, gdyż największy producent zbóż w Rosji ma problem ze zbożami, więc... TDRIF. I to ciekawa sprawa. Rosyjski organ regulacyjny do spraw rolnictwa zaproponował obcięcie mu kwot eksportowych w obliczu narastającego sporu. TDRIF według rosyjskiego urzędu do spraw rolnictwa, czyli tak naprawdę rosyjskiego urzędu zajmującego się bezpieczeństwem fitosanitarnym, został oskarżony o to, że bezpieczeństwo i jakość zbóż, które były eksportowane, tego eksportera są fatalne. A dlaczego się tak stało? Dlatego się tak stało, że podobno bardzo ostro zaprotestowali Chińczycy, którzy stwierdzili, że dostawy z TDRIF są z pleśnią, są ze śladami pestycydów i nie spełniają jakiejkolwiek jakości bakteriologicznej. Tymczasem firma stwierdziła, że spotyka się z rosnącą presją ze strony władz, a właściciel Petr Chodikin stwierdził, że zablokowanie dostaw sprowadzi do ogromnych strat, a firma jest zmuszona do sprzedaży swoich aktywów za znikomą cenę. Teraz takie ciekawe pytanie. Pytanie jest takie, mianowicie, że wiemy o tym, że tego typu afery, jak takie protesty chińskie, jeżeli były, a występowały wcześniej, były ucinane w zarodku, to znaczy zamiatało się pod dywan, ktoś dostawał po uszach, firmie udzielano przyjacielskiego ostrzeżenia, żeby teraz przystopowała i cały biznes zaczynał się od początku. Tym razem jest głośny krzyk, tarabany i
Nawet oficjalnie szef firmy twierdzi, że jest na niego presja, żeby się pozbył aktywów po znikomej cenie. O co tu chodzi? Ktoś chce w tą firmę. Dwie rzeczy. Po pierwsze, Moskwa chce wprowadzić nieoficjalną cenę minimalną na zboże. Po drugie, Kreml chce przejąć kontrolę nad eksportem rolno-spożywczym, a tam są prywatne firmy, czyli część tych firm po sowiecku, te największe, znacjonalizować. Tak. Znacjonalizować albo stworzyć mechanizm tego typu, że likwidujemy największą firmę, a jej kontrakty eksportowe przydzielamy mniejszym firmom, które teraz zobowiązaliśmy do wdzięczności. A tamtą rozkupujemy, czy w jakikolwiek inny sposób wyłączamy z rynku. I moim zdaniem takie coś właśnie następuje w przypadku firmy Tederiv. Ja może wrzucę do tego jeszcze jedną informację. Wczoraj podaliśmy w porannym cepie pani Orłowa, kierownik Instytutu właśnie zajmującego się rolnictwem w Moskiewskim Uniwersytecie Ekonomicznym HSE. Bardzo często powtarzamy jakieś informacje po HSE. Poinformowała, że rolnictwo rosyjskie jest potwornie uzależnione od zachodnich pestycydów, nawozów, nasion i tak dalej. Technologii. Tam uzależnienie jest chyba 70-80% z tego co pamiętam. Drodzy widzowie, jeżeli chcecie, to zapraszam do odcinku tam z Huti, atakiem Huti, to był ten odcinek. Tak. I to może też jest, wiesz co, wypadkowa jakaś, że rzeczywiście to zboże jest gorszej jakości, presja od rządu jest taka, róbcie, ma być dobre, dla Chin ma być dobre i tak dalej, a ta firma po prostu fizycznie nie potrafi wyprodukować zboża, które nie pleśnieje. Natomiast drugie jest takie, że pamiętajmy, że jeżeli chodzi o przemysł rolno-spożywczy, to on kompletnie nie ma bazy przechowalnianej, przetwórczej i 30% plonów marnuje się po zebraniu z pola. Tak. 30%. Tam są bardzo duże zapóźnienia w tym, co mówisz, w przechowywaniu, przetwarzaniu, w produkcji. Oni nawet próbują teraz wymyśleć swoje nasiona, które są odporne, wiesz, właśnie na jakieś grzyby, na jakieś takie tematy. Natomiast zaczęli te tematy 2 lata temu, 1,5 roku temu. Potrzebne są takie konsorcja składające się z instytucji państwowych i przedsiębiorstw. Takie konsorcja są w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, czy na przykład w Japonii, ale w Rosji czegoś takiego nie ma. Każdy sobie rzepkę skrobie, tam nie ma żadnej współpracy. Tak. I to, co teraz powiedziałeś, ten sygnał zabierzemy wam, to może jest na zasadzie nie umiecie sobie poradzić, to my wam zabierzemy i sobie sami to zrobimy, natomiast jest to już od razu kiepski pomysł, no bo nie ma tych podstaw, nie ma takiej, wiesz, postępującej... Dokładnie, ale poza tym jest jeszcze zysk polityczny, bo firmy dostają kontrakty po kimś, kto został praktycznie sprowadzony do parteru. Tylko te firmy na razie też nie mają tej technologii, więc to jest zamienił stryjek siekierkę na kijek, więc to teraz będzie takie gra w gorące krzesła, my wam zabierzemy, wy wam tam damy, ale wy też sobie nie radzicie, to tam damy, no niech ktoś sobie w końcu poradzi, ale systemowy jest problem z tym rolnictwem. Systemowy problem, oczywiście, jak pamiętasz te oświadczenia pani dyrektor Instytutu, to ona radziła, żeby się zwrócić uwagę na Chiny, które sobie radzą z tym, czyli zamiast uzależnienia od Zachodu, to za kilka lat będziemy mieli rosyjskie uzależnienie od Chin. Następna cegiełka w murze. Tak, tylko też gdzieś było jakieś opracowanie, albo ktoś mówił, że Chińczycy mają jakieś tam pomysły na hodowlę ziaren i one co ileś lat udoskonalane są i nie będą chcieli sprzedać Rosjanom tych najnowszych. Technologii nie będą chcieli sprzedać, natomiast ziarno sprzedadzą chętnie za odpowiednią cenę. Tak. No to świetlana przyszłość rolnictwa rosyjskiego. Oczywiście raz lepiej, raz gorzej, pewnie poradzą sobie w jakiś tam sposób, natomiast pewne tąpnięcie w najbliższych latach myślę, że nastąpi. To oczekiwane. Tak.
Tak, a teraz przejdźmy do jednego z wielkich partnerów rosyjskich, czyli Indii, które kupowały bardzo dużo ropy z Rosji. Kupowały właśnie, dobrze, że powiedziałeś. To był czas przeszły i to zdaje się coraz bardziej czas przeszły i dokonany, ponieważ w przyszłym miesiącu do Indii ma przybywać ponad 250 000 baryłek amerykańskiej ropy dziennie. Najwięcej od ponad roku. I firma KPLA, która się zajmuje właśnie oceną, analizą rynku ropy, twierdzi, że trzeci co do wielkości importer i konsument ropy, czyli Indie, dywersyfikują na gwałt swoje dostawy, ponieważ amerykańskie sankcje nałożone na Moskwę grożą problemami indyjskich firm, które chciałyby tą rosyjską ropę kupować. Zaczęło się od tego, że Indie, a konkretnie ta firma Reliance Industries, poza tym Vitol, Sinocor i Equinor stwierdziły, że nie będą absolutnie przyjmować ropy transportowanej tankowcami Sovcomflot. Sovcomflot oraz 14 tankowcami, które wymieniono z nazwy i które dziwnym przypadkiem są częścią amerykańskiego programu śledzenia tankowców przewożących rosyjską ropę. Są tak zwanymi tankowcami, największymi tankowcami widmowej floty. No, Indie w zeszłym roku były głównym odbiorcą rosyjskiej ropy po tym, jak te inne kraje wycofały się z zakupów. Teraz pytanie, co Rosjanie mogli zrobić bez tankowców Sovcomflota? No, mogli transportować widmową flotą. To jest prawie 600 tankowców, tylko że z wyjątkiem tych 14 to są wszystko tankowce małe. Właśnie, mówiliśmy o tym, że one nie nadają się do żeglowania czy pływania po oceanach. Po długich trasach, a tutaj, ponieważ jak słyszałeś, trafiono, Huti zrobili bingo tankowcowe, tak? To wygląda na to, chiński tankowiec z rosyjską ropą, dla tych, którzy nie widzieli, więc tam to co prawda nic nie został trafiony. No właśnie solidnie. Nie, tam pożar jakiś, nic się nie stało, nie zatonął ten tankowiec, nie ale zatonął, sam fakt. Ale sam fakt trafienia, a po drugie rzeczywiście tam on został solidnie trafiony nie dlatego, że on się pali, tylko dlatego, że został uszkodzony system sterowania. No to sympatycznie. Oberwał, to nie popłynie. Są ranni, ale oberwał w sterówkę. Także będzie zasadniczo problem. To jest tydzień po tym, jak Huti obiecali na spotkaniu takim trójstronnym, że nie będą strzelać. Że nie będą. Tak jest. No co tydzień, ale to mają jakość tego rozpoznania. Wiesz co, ale tu jeden z widzów powiedział, że obiecali tak, że w tamtym tygodniu nie będą strzelać, a już był nowy tydzień. Ale był nowy tydzień, tak. Czyli co tydzień to umowa. Tak, trzeba się tak spotkać. Tak może być. No Iran już, tam były takie problemy, Iran twierdził, no wyglądało na to, że Iran po prostu stracił już nad nimi kontrolę. Rzeczywiście może tak wyglądać. W każdym razie po tym bingo tankowcowym według Kiplera około 7,6 miliona baryłek ropy płynie do Indii 3 bardzo dużymi tankowcami i 3 Suezmaxami. I to ma być, te 250 000 ma być tylko w kwietniu, natomiast w maju ma być już ponad 300. Czyli w przyspieszonym tempie będą Indie przechodziły na ropę amerykańską. Co z tą rosyjską? A co z tą rosyjską? Pamiętasz, były korki 18 milionów ton, 18 milionów baryłek i tak te korki zostały rozładowane. Kupiły Chiny z ogromnym dyskontem. W tej chwili Chiny zaczynają być jedynym dużym odbiorcą rosyjskiej ropy.
Jedynym. Jak dobrze znasz możliwości negocjacyjne Chińczyków, którzy są urodzonymi handlowcami, jeżeli są jedynymi odbiorcami, to oni dyktują cenę. I właściwie Rosjanie nie mają za bardzo jak negocjować w tej kwestii. Przypomnę taką dyskusję w czasie wyjazdu dziennikarskiego, a propos Chińczyków. W czasie wyjazdu dziennikarskiego byłem właśnie w Rosji, no i przyjęcie, czyli chlanie z dużym jedzeniem w rosyjskiej firmie. No, byłem na tyle trzeźwy, żeby słuchać podochoconego już prezesa. Potem wypłynął facet jako jeden z głównych dyrektorów Deripaski. Było to właśnie w oddziale Norniklu, czyli to się wtedy nazywało Noryjski Nikiel w Moskwie. I tak zeszła rozmowa na Chiny, po czym ów pan tonem nieznoszącym sprzeciwu oświadczył: Kitajec to Żyd. Dotyczyło to właśnie możliwości handlowych Chińczyków. Tak. Słyną z umiejętności dobrych negocjacji, a jeżeli są jedynym odbiorcą albo jedynym dostawcą, a w Rosji w tym momencie bardzo często w wielu branżach są jedynym dostawcą. Bywa i jedno i drugie. I jedno i drugie, to możemy być pewni, że to jest wyssanie do cna tego, co Rosjanie mogą zaoferować w jedną i w drugą stronę. No i mamy podsumowanie. W takim razie, jeżeli skończyliśmy ropę, książki. Rosjanie czytają książki? Rosjanie czytają książki i co bardzo ciekawe, co czytają? Rosjanie w ogóle nie czytają dużo, ale w tym momencie czytają najwięcej literatury chińskiej. Jej sprzedaż wzrosła w ciągu roku o 82%, a zwłaszcza ostatnia część serii Błogosławieństwo Niebios stała się najpopularniejszą książką tej zimy. A o czym to jest? A to jest takie fantazji typu chińskiego. To napisał Monshiang Tunshu, tak? I na całym zestawieniu 5 najlepszych książek sieci księgarni Ritgorod jest tylko jedna książka rosyjska, teraz wicelider, książka Czule dla siebie Olgi Primaczenko, natomiast wszystkie pozostałe są książkami chińskimi. W sieci Ritgorod sprzedaż Tunshu, czyli Błogosławieństwa Niebios głównie, bo ta książka jest najczęściej sprzedawana, całej serii, sięgnęła 200 000 sztuk, a wydawnictwo Exmo, które ma wyłączne prawo do wszystkich dzieł Tunshu w Rosji, w okresie styczeń-luty 2024 stwierdza, że sprzedano 117 000 egzemplarzy, czyli te książki są czytane na potęgę, ale to nie tylko jest ta książka. Jeżeli chodzi o sieć, tutaj o portal Czytaj Miasto, jest następna praca Tunshu, następna książka Tunshu, znowu fantazji, system oszczędzania dla głównego złoczyńcy i już weszła od razu, od pierwszego dnia na listę top 10. Następny chiński pisarz science fiction Liu Cixin, znanego z problemu 3 ciał. W Rosji jest drugim co do popularności, jeżeli chodzi o sprzedaż po Tunshu. Według Exmo, też, które ma prawo do jego książek, tylko w okresie styczeń-luty sprzedano przy małym czytelnictwie w Rosji ponad 15 000 egzemplarzy. Poza tym w Rosji istnieje ogromne piractwo elektroniczne, więc można od razu wszystko to pomnożyć przez 2 albo przez 3. Oczywiście tu można powiedzieć Netflix, ale jest także Rebecca Kuang, czyli też chińska autorka z Hongkongu, i coraz więcej rosyjscy wydawcy aktywnie wprowadzają na rynek chińskich autorów powieści romantycznych, przygodowych, historycznych, fantazji i manhwa,
czyli chińskiego odpowiednika komiksu. W sieci Wheatberries, poza Tunshu, jest także jednym z najbardziej poczytnych autorów, także chiński Xi Xing, gdzie jest jego powieść Yunling, druga co do sprzedaży. Co ciekawe, jest już 14. wydanie Sun Tzu, kilkukrotnie. Jak stwierdza PR Wheatberries, niedawno zaczęły się pojawiać w sprzedaży przewodniki i inne publikacje dotyczące lokalnej historii Chin i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Ja bym to podkreślił, chyba że Rosjanie poszli poznać swoich nowych władców. Dokładnie. Znają ich kulturę, tak. ich tak można powiedzieć, żartując, natomiast ja nie wiem, czy to nie wynika z tego, że wszyscy zachodni autorzy pewnie nie są w tym momencie tłumaczeni i bardzo ciężko jest ich... Nie chcą, tak, po prostu nie chcą. I po prostu ludzie, którzy lubią czytać, no to w tym momencie czytają to, co jest. Tak, tylko zapominasz o jednym. Mhm. W Rosji po odcięciu od Zachodu wróciło ogromne piractwo wydawnicze. Tak, czyli to mówiliśmy o tym. Wydajemy, publikujemy, ale na chama żaden tam zapadni autor nie zobaczy ani rubla z praw autorskich. Myślę, że będzie też tak z oprogramowaniem, że jeżeli będą mieli przejść na jakieś rosyjskie, skończy się na jakichś strasznych zrzynkach i będzie to po prostu tylko nazwa rosyjska. A tutaj to przecież była historia przecież z serią Harry'ego Pottera Rowling, która została piracko w całości przetłumaczona w Rosji i to całkiem nieźle. I ta seria Rowling się usiłowała prawować z Rosjanami. Oczywiście wszyscy rozłożyli ręce. Wydawnictwo, które wydawało książki w Rosji, było zarejestrowane na Seszelach. Także wiesz, no to dobrze, że powiedzmy rozmyło się. Dobrze, że wspomniałeś, my w sobotnim Ja Ruskim opowiadaliśmy o rosyjskim Hogwarcie, czyli jeżeli ktoś chce się troszeczkę pośmiać, to zapraszamy na sobotni odcinek, jak co tydzień Ja Ruski, czyli program satyryczny na naszym kanale, a ja już chyba Ci mogę podziękować, Marku, bardzo. Tak jest. Zleciała ta godzina, powiem Ci tak. No jeszcze, zleciała, tak. Jeszcze nawet z naddatkiem to zrobiliśmy, z naddatkiem dorobnym. Tak. Więc dzięki serdeczne widzowie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach, jeżeli nie subskrybujecie i chcecie oglądać Marka częściej, warto nacisnąć klawisz, aby Wam się pojawiał na Waszych telewizorach, telefonach i komputerach. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linków w opisie pod filmem.